Serwus, tu Gronki, kanał Cosplay Campfire. Tym materiałem zaczniemy serię filmów związanych z warsztatem cosplayowym. A że jeden z ostatnich filmików, które tutaj wrzucałem, był związany z pianką Ewa, to właśnie dzisiaj zajmiemy się narzędziami, które potrzebne są do tworzenia kostiumów z pianki Ewa. To zaczynamy. Postanowiłem filmy związane z narzędziami potrzebnymi do tworzenia cosplayów z pianki Ewa podzielić na dwie części. Dlaczego? Pierwsza część to będzie związana z narzędziami, które generalnie są podstawą do pracy w tym termoplastyku. W drugiej części porozmawiamy sobie już o bardziej skomplikowanych narzędziach, o tworzeniu własnych narzędzi właśnie do pracy z Ewą. Także pianka leci w dół, a my zaczynamy. A zaczynamy oczywiście od pierwszego etapu. Jak widzicie, na stole pojawiło się trochę rzeczy związane z pierwszym etapem, mianowicie z projektowaniem. I teraz oczywiście tutaj na stole mamy papier, na którym najczęściej projektujemy nasze paterny, drukujemy je, zrobione w prepakurze, ściągnięte z internetu. Robimy to często na kartkach A4, ale też używamy oczywiście do tego papierów pakowych, rozwijanych obrusów do ogromnych wykrojów, czy też na przykład kartonu, który można kupić w sklepach papierniczych. Na tym papierach musimy czymś oczywiście rysować, kreślić, dlatego też często w naszych rękach pojawiają się ołówki, markery, czy też długopisy. Jeżeli jednak tworzymy coś na sobie, mierzymy, czy też ściągamy paternę ze swojej ręki, nogi, głowy, bardzo fajną rzeczą, która się przydaje, jest taka folia aluminiowa. Oczywiście tutaj mamy jakąś folię z wzorem, może to być najprostsza folia, koszt takiej folii jest znikomy. Jeśli chodzi o to, co do tej folii jest potrzebne, to albo papierowa taśma, albo jeszcze lepiej taśma aluminiowa, w zależności od tego, jaki macie na to budżet i jak umiecie z tym wszystkim sobie radzić. Oczywiście, żeby to wszystko ładnie wykreślić, ładnie wyrysować, potrzebujemy elementów pomiarowych. Są to różnego rodzaju linijki, ja tu mam akurat linijki metalowe. Do obrysowywania mogą być plastikowe, tak jak właśnie ta ekierka, która służy nam do tworzenia i sprawdzenia kątów prostych, bądź kątów ostrych, które są tutaj akurat na tej ekierce. Przydaje się czasami kątomierz, ale ja go tutaj nie mam, natomiast mam oczywiście cyrkiel, który się bardzo przydaje do robienia wykrojów. Oczywiście, jeżeli już mamy wyrysowane wszystko pięknie, ładnie, trzeba by to wyciąć. I do wycinania przydaje się nam taki nóż typu skalpel, jeżeli wycinamy bardzo drobne elementy, bądź też nożyczki. To akurat są to nożyczki pseudo-krawieckie. Natomiast mogą być to oczywiście dowolne nożyczki, jakie będziecie chcieli tutaj sobie kupić. I teraz jeżeli chodzi o koszta. Papier, folia, taśma. Papier, folia to są rzeczy po 2 zł, które kupicie, czy rolkę szarego papieru, czy arkusz białego kartonu, to mówię, to jest koszt około 2 zł. Taka folia czasami kosztuje złotówkę, czasami 2, akurat ta być może była dłuższa, może kosztować więcej, wszystko zależy właśnie od długości nawoju. Jeśli chodzi o linijki, ekierki, to zakładam, że większość cosplayerów, większość osób, które tworzą cosplaye, albo uczęszcza do szkoły, albo jeżeli już jest w moim wieku, na przykład ma dzieci, które uczęszczają do szkoły. Mimo wszystko podam ceny Wam, że taka linijka kosztuje około 10-15 zł, taka krótsza mniej, w zależności od marketu i od firmy, która to produkuje, czy to jest chińszczyzna, czy produkowane lokalnie. Takie ekierki można kupić teraz na promocjach w marketach za 5 zł za cały komplet ekierek. Taki cyrkiel to jest koszt złotówki. Nożyczki, które kupujecie, czy nożyki do wycinania w tym papierze nie powinny przekroczyć 20 zł. Najdroższe będą na pewno taśmy, dlatego że taśmy są od papierowych, które są można skręcać, nadają się w ogóle do naklejania na folię aluminiową.
będą jednak troszeczkę kosztowały, nie mówiąc o taśmie aluminiowej, która kosztuje około 20 zł. Natomiast w cały ten bałagan tutaj, który jest, cały ten osprzęt, który służy do tego, łącznie z tymi markerami, ołówkami, które były powiedzmy po złotówce, to tu chyba nie przekracza 50 zł, więc już tutaj wydaliśmy niebieskiego 5 dyszacza. Idziemy dalej. No dobra, mamy paternę przeniesioną na piankę Ewa, więc co musimy zrobić? Rachciach, wyciąć ją. A do wycinania będziemy potrzebowali również narzędzi, między innymi noże. Mam tutaj parę noży, jak widzicie sami. No, nie mam ich tyle, ile ma Diego z Umbrella Academy, którego drugi sezon właśnie się rozpoczyna. Ale mam tutaj noże po taniości, plastikowe, jak widzicie. Plastikowe, ale markowe i lepsze. Oraz noże metalowe różnego rodzaju, które najbardziej polecam tej pracy w różnych grubościach. Takie. Mam tutaj również skalpel, który był wcześniej. Oraz, co ważne, bo noże się tępią. I o tym należy pamiętać, więc trzeba być przygotowanym. Zapasowe ostrza do tych noży japońskie, mimo że napisane Magnusson. Ale także ostrzałkę. Tu akurat jest kamienna ostrzałka, możecie użyć dowolnej. Ta nie jest droga, kupiłem ją gdzieś tam w jakimś sklepie na placu. Kosztowała grosze. Oczywiście do zrobienia tych wykrojów, jeżeli nie potraficie ciąć po linii prostej, nie potraficie dobrze trzymać noża, żeby wam się nie wyjechało, przydadzą się znowu linijki, o których mówiliśmy wcześniej. Najlepiej właśnie metalowe. Dlatego warto mieć kilka ich długości, ponieważ pracujemy na różnych wielkościach arkuszy, pianek. Ja mam najdłuższą 50 cm, jeżeli potrzebuję coś ciąć dłuższego, jakby paski na przykład, używam wtedy jakichś metalowych listew, randomowych rzeczy, które są. I teraz tak, dorzućmy sobie do tych kosztów, które mieliśmy po wyrysowaniu, po naniesieniu już na piankę, dorzucamy koszty. Nożyki. Jeden taki nożyk plastikowy kosztuje około 3 zł, taki kosztuje około 5-6 zł. Metalowe noże są najdroższe, kosztują około 10 do 12 zł i wymienne nożyki do tego, to znaczy wkłady do tych noży kosztują około złotych 10. Jeżeli chodzi o nożyczki, które nam się przydają przy piance cieńszej od piątce, trójce, dwójce, jeżeli dostaniecie jedynkę, to w ogóle hit. Przydają nam się po prostu też do obcinania po szlifowaniu takich jakby pozostałości i one są wtedy najlepsze. Mogą być takie też do paznokci. Nożyczki kosztują 5 zł. Także powiedzmy jeden nóż z wkładami, ostrzałka i nożyczki to będzie koszt około 30 zł. To mamy już 110 i lecimy dalej, kto da więcej. No to bonus za free. Co możemy mieć za free? Możemy znaleźć rurki. A po co nam takie rurki? Takie rurki przydają się właśnie do wycinania na przykład kółek. Możemy naostrzyć jej końcówkę albo tej końcówkę i po prostu wycinamy sobie. I widzicie, kółeczko, które nam później pięknie wychodzi. To był bonus. Wracamy do reszty. Jako że teraz przechodzimy do elektronarzędzi, do narzędzi mechanicznych, do narzędzi, które pylą, które trują, porozmawiamy sobie troszeczkę o waszym bezpieczeństwie. Otóż, co warto w swoim warsztacie, nawet podstawowym, cosplayowym mieć? Są to rękawiczki. Rękawiczki, dzięki którym nie będziemy po prostu brudzili się o pewne rzeczy, które będziemy robić, szlifować. Również mogą nam pomóc przy trzymaniu pianki, jako że są one pod spodem pokryte gumą. Pomoże nam też maska. Otóż warto mieć maski przy szlifowaniach, przyklejeniach, przy w ogóle pracy z pianką Ewa,
nie jest ona zbyt przyjazna naszym płucom, naszemu organizmowi, dlatego możecie mieć maskę. Oczywiście ciężko kupić teraz tanio tego typu maskę. To jest akurat maska FFP1, tak? Przepraszam, FFP1, która ma bardzo wysoki poziom filtrowania, jako że one są po prostu rozchwytywane w tej chwili. Natomiast bardzo dobrym wyborem są również maski typu respirator. Ta jest akurat z filtrami organicznymi, więc również przy klejeniu się przydaje. Filtruje również dobrze wszystkie pyły, które są. Takie maski możecie kupić w sklepach budowlanych lub w sklepach technicznych. Koszt tej akurat maski razem z 2 filtrami wyniósł 50 zł. Nie jest jakoś to straszna kwota. Natomiast maski tego typu kosztują w tej chwili za paczkę 25 zł. Rękawiczki to jest koszt 6 zł za parę. Jeżeli więc weźmiemy chociażby rękawiczkę i podstawową powiedzmy lepszą taką maskę respirator, nie opłaca się oszczędzać na bezpieczeństwie, to jest koszt już około powiedzmy tych 60 zł, więc dorzućmy do poprzednich sesji, mamy 170 zł. Trzymam również zmiotkę. Jest to dosyć istotna rzecz mimo wszystko przy warsztacie pracy, jako że właśnie powycinaliśmy wszystko. Warto ten warsztat pracy trzymać w porządku. Tu jest akurat symbolicznie ta zmiotka. Komplet takiej zmiotki szukarki kosztuje chyba 8 zł. Natomiast również przydaje się odkurzacz czy jakiekolwiek inne narzędzie do ścierania, sprzątania. Co jeszcze? Odsuwam tutaj te wszystkie rzeczy, bo chciałem Wam zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, która cały czas tutaj leży, a która się niesamowicie przydaje przy pracy cosplayowej. Jest to tak zwana mata samogojąca, czy też healing mat, czy inne nazwy w ogóle, które są, czy mata techniczna. Maty te mają tą zaletę, że przy cięciu na nich, mimo że już wchodzi, później nie widać na nim śladu, po prostu się zasklepia się po prostu materiał. Do tego można ją niesamowicie brudzić, niszczyć, przecierać. Ona jest tutaj już wyniszczona z jednej strony w ogóle i centymetrowej nie chcę pokazywać, bo jest ona już totalnie brudna. Tutaj też już się powoli zaczyna prosić o wymianę, natomiast nadal służy. Maty tego typu naprawdę Wam się przydadzą. Koszt takiej maty to jest od chyba 20 zł za niedużą taką, do takich dużych po 80-90 zł, do ogromnych, naprawdę 2 na 1 można kupić nawet 250 zł, chyba one kosztują. Natomiast warto mieć taką matę, żeby na przykład nie zniszczyć paneli, stołu czy czegokolwiek. Naprawdę Wam to radzę i polecam. Wchodzimy na etap obróbki tego, co już żeśmy wycięli, czyli szlifowania. Oczywiście możemy robić szlifowanie ręczne. Przydadzą nam się w tym momencie takie rzeczy jak na przykład klocki szlifierskie, które tutaj mam. Są one w chyba gradacjach od 60 do 180, dostępne w elektromarketach, pewnie w sklepach technicznych będą dostępne w innych gradacjach. Są to również takie giętkie gąbki do szlifowania, bardzo fajne do pracy na obłościach, na różnego rodzaju rzeczach, które są obłe. Jak również wszelakiego rodzaju papiery czy płótna ścierne, z którymi można pracować na sucho, tak jak z tymi, bądź z czarnymi, których tutaj nie mam, pracować na mokro. Koszt jednego takiego płótna ściernego to jest akurat P100, czyli gradacja 100, to jest koszt z rzędu 4 zł. Takie rzeczy są również po 4 zł, więc możemy sobie dodać taki zestaw około 30 zł, będziemy mieli już 200 zł wydane z naszego cosplayowego portfela. Idziemy w mechanikę. Tada! Jesteśmy znowu. Jeśli chodzi o mechanikę, to jednym z najbardziej potrzebnych rzeczy, i narzędzi, które zaistniały w cosplayu, w modelarstwie i tworzeniu kostiumów, są mikroszlifierki. Pozwalają one przede wszystkim oszlifować dany materiał, wyszlifować dziury, dzięki wielu końcówkom przeciąć, wywiercić, zrobić frezy, czy po prostu na przykład jakieś wzory na piance Ewa. I teraz tak, żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli, mikroszlifierki są w różnych cenach i tak naprawdę moja osobiście pierwsza mikroszlifierka, którą sobie kupiłem, to była mikroszlifierka jakaś marketowa, która kosztowała 50 zł. Później używałem bateryjnej. Natomiast z doświadczenia wiem, że
tak naprawdę największą tutaj zaletą mikroszlifierek jest ich wytrzymałość i dostępność końcówek do nich. Bardzo ciekawa rzecz, że w niektórych mikroszlifierkach, na przykład jak w tej tutaj, która jest szlifierką marketową, można stosować końcówki, które są dedykowane do lepszych markowych mikroszlifierek. Na rynku polskim będziemy oczywiście mieli mikroszlifierki marketowe, chińskie, czy też produkowane, powiedzmy, że w Niemczech, dostępne powiedzmy do tych 100 zł, które naprawdę niektóre warte są swojej ceny. Jak na przykład dla mnie ta parkside'owa szlifierka, którą często używam do jakichś takich lżejszych prac, jako że jest ona naprawdę długopisowo lekka, jako że ma cały system zasilania po prostu w tym tutaj pudle. Ale też również ostatnio zaopatrzyłem się oczywiście w Dremel, który jest najmodniejszy i najpopularniejszy wśród cosplayerów. Mimo że jest cięższy, ma możliwość zamontowania oczywiście lisiego ogona. Jeżeli chodzi o szlifierki, mikroszlifierki, to potrzebne nam będą jeszcze pewne do nich elementy. Są to oczywiście, jak widzicie, końcówki, które tutaj mam w woreczkach. I teraz, co ciekawe, zestaw końcówek do Dremela, tego typu, które są tutaj zamontowane, kosztuje około 30 zł. Jest tam chyba z 10 krążków tych rolek szlifierskich plus chyba końcówka. Natomiast oczywiście możemy zaopatrzyć się w końcówki, które nie są dedykowane do szlifierek technicznych, a do szlifierek na przykład kosmetycznych. Tak jak tutaj widzicie, jest to końcówka do szlifierki kosmetycznej. Ma ona całkiem inny kształt, do niego trzeba dokupować specjalne kapturki. I teraz co najfajniejsze w tym wszystkim, koszt tych wszystkich kapturków tutaj, które są, plus tego wynosi 10 zł. Tak, 10 zł. Tak samo jakbyście chcieli kupować sobie końcówki do takich krążków szlifierskich, tutaj akurat są 120, tu chyba są w gradacji 80. Jedna taka paczka kosztuje 6 zł, do nich około 5 zł kosztuje ten cała końcówka do zamocowania. Natomiast od razu powiem Wam szczerze, u mnie ona wytrzymała pół roku, ta końcówka. Zostały mi teraz te rolki, czekam na kolejne targi kosmetyczne, żeby móc sobie te końcówki kupić w większej liczbie. Także i tak chyba wyjdzie na plus. Jeżeli więc macie zawężony budżet, nie chcecie wydawać dużo pieniędzy zarówno na mikroszlifierkę, jak i do niej na osprzęt, możecie po prostu zainwestować w szlifierkę taką z marketu. Takie oto elementy szlifierskie i też to da radę. Może za jakiś czas uda Wam się zrobić coś na tym cosplayu i zobaczycie się wtedy w bardziej komfortową, o wiele mocniejszą, jeżeli chodzi o moc pracy, szlifierkę, mikroszlifierkę firmy Dremel, czy chociażby Axon. I to tyle, jeżeli chodzi o mikroszlifierki. Idziemy dalej. I znowu bonusowe wejście! Bonus! Kilka rzeczy ciekawych jeszcze, które mogą Wam się przydać do obrabiania zrobionych już cosplayowych rzeczy. Pilniki. Pilnik jest taką bardziej wytrzymałą metalową wersją papieru i charakteryzuje się tym, że można nim bardzo mocno nacisnąć, bardzo mocno wedrzeć się w materiał, w piankę. Ma to swoje zalety. Pilniki są takie albo takie. Co więcej, mają one również zaletę taką, że mogą wejść tam, gdzie Wy nie wejdziecie z papierem ściernym albo na przykład z pokazanymi wcześniej elementami szlifierskimi w mikroszlifierkach. Kolejną rzeczą, która jest tutaj, to jest taki beach. The beach. I to jest tak zwany lisi ogon. Służy on do podłączenia do wiertarki, więc jeżeli chcecie pracować na większych piankach, na większych elementach, macie wiertarkę taty swoją, bo wiertarki wiele osób ma. Można coś takiego kupić, podłączyć do wiertarki i używać po prostu jako takiej mikroszlifierki. Co ciekawe,
Można tu zamontować rzeczy, które są normalnie montowane w wiertarkach, ale także w elementy, które są montowane w Dremelach, jako że ma bardzo fajny system przejściowy. Tu akurat zamontowany jest, jak widzicie, bęben szlifujący, który jest taką wielką wersją tego, który jest w Dremelach i który tak naprawdę bardzo polecam. Jednakże jest to pieśń dalszej waszej historii. I kończymy ten bonus. I porozmawiamy znowu o kolejnych narzędziach. I teraz już jest poważnie, bo na stole pojawiła się broń. I to poważna broń. Pierwszą z tych broni jest rzecz, którą będziecie potrzebowali prędzej czy później. Narzędzie tak gorące jak słońce. Palarka. Pozwala ona dzięki nadmuchowi ciepłego powietrza podgrzać piankę do temperatury, którą podawałem wam w filmie o piankach. Może ona dzięki temu być później wyginana, naginana na pewnych elementach, w które możecie się zaopatrzyć również w elektromarketach. A może to być na przykład taka metalowa kula, dzięki której możemy robić pewne obłości, takie do hełmów. Koszt takiej kuli 14 zł. Koszt opalarki od 50 zł. Ale od razu wam powiem, że na opalarce nie należy oszczędzać. Opalarka musi być dobra, dlatego że są tam zwoje oporowe, które tworzą temperaturę. Jeżeli one są kiepskiej jakości, będzie się przepalała, bądź może narobić wam szkód. Może również samo zapłonu, jeżeli na przykład podpali wewnętrzne elementy, bo nie ma filtru, który jest od zewnątrz. Ta akurat opalarka ma dodatkowy wyświetlacz krystaliczny, dzięki któremu możemy ustawić sobie temperaturę, na jaką grzeje, żeby na przykład nie przepalić pianki albo worbli. I kolejną rzeczą pistoletową, którą tu mam, to jest oczywiście zmora cosplayerów piankowych, czyli klej na gorąco. Klej na gorąco, pistolet do kleju na gorąco, który bardzo często ratuje życie, który pomaga, który klei, który żywi. Warto również, żeby był on lepszej jakości niż taki najtańszy, kupowany w sklepach papierniczych, który służy do robienia jakichś tam dekupażu czy innych zabaw. Jako że będziemy go używali dosyć często i dosyć długo, także warto, żeby nie popsuł się nam szybko, żeby spełniał swoje zadanie, szybko bardzo nagrzewał klej i również szybko stygł. To wszystko, jeśli chodzi tutaj o te narzędzia. Jak widzicie, mimo że gnałem, śpieszyłem się, materiał zajął troszeczkę czasu. Starałem się przedstawić wam wszystkie ciekawe narzędzia, które służą do tego, żeby pracować z pianką Ewa. Nie mówiłem celowo o klejach, nie mówiłem celowo o farbach, bo to już powiedzmy jest w ogóle na inne odcinki, na odcinki o klejach i właśnie o malowaniu, który kiedyś się pojawi na tym kanale. Natomiast wy oczywiście oczekujcie materiału o kolejnych narzędziach do robienia, do pracy w piance Ewie, bardziej skomplikowanych narzędziach lub po prostu droższych, na które nie opłaca się moim zdaniem wydać pieniędzy. Tak jak sobie szacuję z dzisiejszych wydatków, o których tutaj mówiliśmy, to było tak, że powiedzmy 5 dych na terysowanie, później 7 dych na kolejne etapy i kolejny etap, który tam kosztował 50 zł. Musimy liczyć elektronarzędzia, minimum szlifierkę plus końcówki 80 zł, plus do tego jeszcze dodajmy jakąś dobrej jakości opalarkę za 8 dych i do tego jeszcze pamiętajmy o pistolecie do kleju na gorąco, który kosztuje też jakieś 40-50 zł. Nagle robią się nam z tego pieniądze, które nie są zbyt małe, ale pamiętajcie o jednym. Taki zestaw narzędzi będzie nam służył przez pewien okres czasu, rozłoży się on kosztowo na wszystkie cosplaye, które będziecie robili tymi narzędziami. Więc warto pomyśleć o takiej inwestycji, może też wszystkiego nie na początku, bo nie od razu powiedzmy Rzym zbudowano, ani nawet Kraków, więc myślę, że powoli uzupełnianie tego warsztatu podczas pewnych
podczas pewnego czasu oczywiście doprowadzi do tego, że będziecie dysponowali już wszystkimi tymi narzędziami i pewnie nawet dobrej jakości. Ja myślę, że gdyby chcieć tak od początku wydać minimum jakieś pieniądze na to wszystko, to mi się wydaje, że byłby to koszt około 500 zł, a jeżeli byśmy chcieli to w lepszej jakości i mieć już od razu zapas pewnych rzeczy, to trzeba by wydać, mi się wydaje, 750-800 zł. I chyba na tym skończę. Myślę, że kolejny odcinek, który porozmawiamy sobie o tamtych innych rzeczach, również może Wam się spodobać, także ja już się do niego przygotowuję. Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam wszystkiego dobrego w pracy z pianką. Trzymajcie się serdecznie. A mówił dla Was Gronki. To był pierwszy odcinek cyklu warsztatowego na kanale Cosplay Campfire. Ciao!